Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dziś inflacja w USA. Bać się czy cieszyć? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam jeszcze wszystkich do tego, żeby wziąć udział w naszej akcji charytatywnej Ace Market U dzieciom. W tle i na dole jest link. Zachęcam do tego, żeby wziąć udział i podzielić się częścią tego, co się posiada. Jeszcze raz dziękuję w imieniu dzieci i we własnym. Dziękuję jeszcze raz i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5, XTB i z Bloomberga. Dziś inflacja w USA. Bać się czy cieszyć? Zaczynamy bardzo ciekawy okres podczas całego miesiąca publikacji danych o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, które moim zdaniem są kluczowe w ocenie perspektyw tego, co się może wydarzyć w następnych miesiącach i w następnych kwartałach w polityce monetarnej. Dlatego też dzisiejsze dane, które poznamy o inflacji producenckiej, będą wstępem do tych danych, które poznamy we wtorek o inflacji konsumenckiej. Ale już na podstawie tego, jaka będzie dzisiaj inflacja producencka za listopad, moim zdaniem rynek będzie się pozycjonował pod to, co może się wydarzyć we wtorek. Dlatego też nie wolno lekceważyć publikacji o godzinie 14:30 i ona nam pozwoli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy bać się, czy cieszyć. Jeżeli inflacja będzie wyższa od prognoz, to oczywiście rynek zacznie dyskontować i będzie rozważał fakt, że ta ścieżka przyszłych stóp procentowych w 2023 roku może być jednak wyższa niż wcześniej zakładano. Natomiast każdy odczyt niższy niż zakładały prognozy będzie nie tylko świadczył o tym, że rynek widzi szczyt inflacyjny, ale także widzi już szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i implikowana stopa procentowa, która teraz sygnalizuje szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 2023 roku na poziomie w okolicach 5% może nawet nie być osiągnięta. Dlatego też te dzisiejsze dane mają takie duże znaczenie. I oczywiście, jeżeli rynek wyczuje, że jest naprawdę faktem, że szczyt inflacji stał się faktem w Stanach Zjednoczonych, to przeniesienie tych oczekiwań co do stóp procentowych powinno wywołać już nawet dzisiaj wielką presję na rzecz ryzyka i dużą zmienność na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Dlatego to, co się dzisiaj wydarzy, moim zdaniem będzie miało bardzo duże znaczenie, bo także pamiętamy, że kończymy tworzyć świece tygodniowe i jeżeli popyt na ryzyko chce zaatakować, warto byłoby, żeby te kształty i kolory świec tygodniowych na różnych klasach i instrumentów finansowych były bardzo optymistyczne. A jak wiemy, indeksy giełdowe są teraz raczej w korekcie. No i oczywiście, jeżeli popyt na ryzyko chce przejąć inicjatywę, to byłoby dobrze, gdyby świece tygodniowe miały dłuższe dolne cienie. Ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. W tle jest oczywiście prognoza tego, jaka ma być inflacja producencka w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Prognoza zakłada, że będzie to na poziomie 7,2%, a w październiku była ona na poziomie 8%. Jak widzimy, ten zasięg różnych prognoz jest bardzo skromny, między 7% a 7,3%, dlatego też myślę, że będzie bardzo łatwo o zaskoczenie. Im inflacja bardziej będzie odbiegała od prognoz, tym większa powinna być reakcja rynków finansowych. No i oczywiście w drugą stronę, im wyższa inflacja, tym oczywiście większe paliwo do tego, żeby amerykański dolar się umacniał, a indeksy giełdowe, żeby były sprzedawane w takiej samej intencji, z powodu oczywiście oczekiwań, że te jednak stopy procentowe będą musiały być podwyższane, nawet być może w skali większej niż wcześniej dyskontowano i zakładano. Więc o godzinie 14:30 mamy dzisiaj kluczowe wydarzenie. Inflacja w USA. Bać się czy cieszyć? No i zobaczmy takie składowe, na co składa się przede wszystkim ta inflacja. Jedną z głównych tez, jaka jest teraz rozgrywana między uczestnikami rynku, jest to, czy inflacja na całym świecie ma faktycznie charakter podażowy, jest importowana i powstała przede wszystkim ze względu na wzrosty cen węglowodorów, ceny benzyny, ceny ropy naftowej, gazu ziemnego i czy faktycznie tak jest.
Drugi wykres, który jest w tle, pokazuje, jak zachowuje się cena benzyny w Stanach Zjednoczonych i widzimy systematyczny spadek mniej więcej od letnich wakacji ceny 1 galona benzyny na stacjach benzynowych i w ostatnim czasie już wyraźnie te spadki znowu przyspieszyły. To może być właśnie podstawa, by twierdzić, jest już podstawa, by twierdzić, że inflacja będzie niższa niż ten odczyt w październiku. Oczywiście zobaczymy, jaka jest skala przeniesienia tego zachowania ceny węglowodorów, czyli w tym wypadku ceny 1 galona benzyny na stacjach benzynowych na faktyczną inflację. Następny ciekawy wykres, na który warto zwrócić uwagę, to jest zachowanie w ostatnich miesiącach ceny stali i aluminium. I widzimy także, że szczyt wzrostów cen tych metali został osiągnięty kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy temu. Już teraz systematyczne spadki powodują, że cena na przykład stali jest na poziomach z połowy 2020 roku, czyli jest to dobra perspektywa nie tylko dla sektora budowlanego, ale oczywiście także dla tych perspektyw inflacyjnych, bo ceny materiałów budowlanych już nie będą aż tak bardzo napędzały wzrostu cen w całym odczycie inflacyjnym. No i oczywiście na następnym wykresie chciałbym porównać i pokazać, jak się zachowuje cena benzyny, jak zachowuje się cena ropy naftowej i jak zachowuje się indeks inflacji konsumenckiej, czyli inflacja CPI. I widzimy, jak na dłoni przełożenie bardzo silne zachowania ropy naftowej, ceny benzyny na zachowanie inflacji konsumenckiej. Ta inflacja będzie podawana we wtorek. Natomiast teraz już widać, że jeżeli ropa naftowa rośnie także inflacja, ale wystarczy, że ropa naftowa spada także inflacja i w tym wypadku, jak zobaczymy, jak ukształtowała się w listopadzie cena ropy naftowej na giełdzie, to widzimy, że od początku listopada do końca listopada cena spadała, czyli można faktycznie oczekiwać, że ta inflacja będzie w Stanach Zjednoczonych niższa, ale oczywiście od tej skali będzie zależało nie tylko to, czy odpowiedź na pytanie, czy inflacja faktycznie ma charakter podażowy, jest zewnętrzna, importowana, ale także to, czy rynek faktycznie uwierzy w to, że będzie miała ona przełożenie na zachowanie przyszłych stóp procentowych, a to jest dla nas niezwykle ważne i bardzo istotne. Dlatego też bądźmy optymistami. Moim zdaniem należy się cieszyć z tego, że inflacja już tworzy swoje apogeum i ekstremum. Zobaczymy, jaka jest skala powiązania ropy naftowej cały czas z zachowaniem inflacji, czy jest ona cały czas silna, czy też nie. I im bardziej inflacja będzie reagować na spadki cen ropy naftowej, tym większa jest szansa i prawdopodobieństwo, że teza o tym, że inflacja jest zewnętrzna, importowana i pochodzi z czynników podażowych, będzie bardziej prawdopodobna. No i oczywiście będziemy tą tezę weryfikować w praktyce dzisiaj o godzinie 14:30 i we wtorek także o godzinie 14:30. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, który może powodować, że perspektywy inflacyjne będą spadać i tym czynnikiem są oczywiście obawy o to, że w następnych kwartałach dojdzie do recesji w amerykańskiej gospodarce. Wczoraj poznaliśmy dane cząstkowe cotygodniowe z rynku pracy i wskaźnik Continuing Claims zaczął sygnalizować, że faktycznie może dojść wkrótce do pogorszenia sytuacji na rynku pracy, a ten wykres od lat 60. dla Stanów Zjednoczonych pokazuje, że za każdym razem, kiedy ten wskaźnik zaczyna rosnąć, to mamy do czynienia ze środowiskiem recesyjnym i być może tak faktycznie stanie się i tym razem. Te dwa wykresy pokazujące właśnie przełożenie się zachowania wskaźnika claims na faktyczne zachowanie recesji, perspektyw recesyjnych i w ogóle gospodarki jest bardzo wyraźne i bardzo będziemy wkrótce monitorować te zachowania, ponieważ one nam będą w czasie rzeczywistym pokazywało rosnące ryzyko wystąpienia zjawiska negatywnego gospodarczego, jakim jest recesja w amerykańskiej gospodarce. No i takim jeszcze ważniejszym czynnikiem, który sprzyja temu, żeby mówić o perspektywie recesji, jest inwersja krzywej dochodowości i w tym wypadku widzimy tutaj, ile czasu zajęło podczas ostatnich recesji
od momentu wystąpienia inwersji między obligacjami dwuletnimi amerykańskimi a 10-letnimi, ile czasu zabierało gospodarce, żeby wejść w stan recesji i jak długo ona trwała i przy jakich poziomach zaczynała się recesja w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też będziemy wkrótce testować, czy faktycznie takie zjawisko ma miejsce. No i gdyby na tej podstawie wieścić, co może się wydarzyć w amerykańskiej gospodarce, to wyglądałoby, że w przyszłym roku może wystąpić faktycznie recesja w amerykańskiej gospodarce. No i w tym wypadku chciałbym także pokazać ciekawy wykres, który pokazuje właśnie, jak przekłada się ta inwersja krzywej dochodowości, czyli spread między dwójkami a dziesiątkami amerykańskimi na zysk, na przyszły zysk na akcje na indeksie S&P 500 i w tym wypadku widzimy, że ta inwersja już generuje zmniejszenie się perspektyw zysku na akcje, a to jest oczywiście ten czynnik, który giełda papierów wartościowych musi zdyskontować oczywiście w sposób negatywny. No i giełdy papierów wartościowych teraz muszą się zdecydować, czy faktycznie to będzie to czynnik, który zdecyduje o tym, że wrócimy do tendencji spadkowych, czyli do bessy, czy też jednak będziemy próbowali na giełdach papierów wartościowych grać scenariusz tak zwanego miękkiego lądowania. Dlatego też giełda papierów wartościowych będzie naprawdę pod wpływem bardzo dużej zmienności i te wszystkie perspektywy inflacyjne, one będą rzutowały na te perspektywy stóp procentowych, a perspektywy stóp procentowych oczywiście będą rzutowały na zachowanie indeksów giełdowych i na rynek ryzyka. Takie przełożenie będzie miało miejsce i spodziewajmy się bardzo dużej zmienności. Przełożenie na zachowanie indeksów giełdowych ma także to, jak zachowuje się realna stopa procentowa, czyli ta stopa procentowa po uwzględnieniu już oczekiwań inflacyjnych. No i widzimy, że zmniejszanie się w tym wypadku tej realnej stopy procentowej sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe zaczęły rosnąć. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę oczywiście, to punktem odniesienia jest stopa procentowa i w tym wypadku oczekiwana, implikowana stopa procentowa cały czas jest w okolicach 5%. Widzimy, że maj 2023 roku jest wskazywany jako miesiąc szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Mają one osiągnąć okolice 5%, a dokładnie na chwilę obecną jest to poziom 4,93%. Jest to punkt odniesienia w ocenie tego, jak rynek pieniężny oceni, co się dzisiaj wydarzy, jaka będzie interpretacja tych danych o inflacji na przyszłą stopę procentową i właśnie ten wskaźnik będzie decydował o tym, w którą stronę ruszą indeksy giełdowe, rynek ryzyka i oczywiście także polskie aktywa. Polskim aktywom, rynkowi ryzyka będzie sprzyjało to, jeżeli ta implikowana stopa procentowa zacznie spadać. Wtedy będzie to paliwo do kontynuacji wielkiej presji na rzecz rynków związanych z ryzykiem. Rynkowa stopa procentowa, czyli amerykańskie obligacje 10-letnie, jednak kontynuują spadki, mają problem, żeby wrócić nad poziom 3,50%, a to jest oczywiście zachęta do tego, żeby wieścić jednak to, że te indeksy giełdowe będą wyciskane tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku. Jak widzieliśmy na perspektywach co do przyszłych stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych, pod koniec 2023 roku są już wyceniane pierwsze obniżki stóp procentowych. No i znalazłem już ciekawy wykres, który pokazuje, że rynek wycenia także obniżki stóp procentowych w strefie euro, ale dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Według tego rynek spodziewa się szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro na poziomie 2,5% i ma się to stać już w lutym. Będziemy także to monitorować. Pamiętamy, w przyszłym tygodniu mamy następne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i prawdopodobnie czeka nas następna decyzja o podwyżce stóp procentowych. I rynek ryzyka. Oczywiście zaczynamy od Bitcoina, który jest bardzo, bardzo ciekawym takim papierkiem lakmusowym, jak faktycznie rynek widzi, co się może wydarzyć. I wczorajszy wzrost i powrót nad poziom 17 tysięcy dolarów moim zdaniem sprzyja scenariuszom prowzrostowym, że rynek oczekuje i myśli, że jednak przewagę będą mieli ci, którzy
liczą na wzrosty, na presję, na ryzyko na koniec tego roku, zwłaszcza na indeksach giełdowych. Dlatego też utrzymanie nad poziomem $17,000 podczas dzisiejszej sesji, zwłaszcza po danych o inflacji, będzie moim zdaniem sygnalizowało, że globalna presja na ryzyko cały czas występuje i jest szansa bardzo duża na wzrosty indeksów giełdowych. Natomiast każdy powrót poniżej poziomu $17,000 będzie ostrzeżeniem, że coś negatywnego się dzieje i że te indeksy giełdowe nie muszą już tak rosnąć w końcówce roku, jak wcześniej można było zakładać. Wczorajsza sesja na indeksie S&P przyniosła nam lekkie zatrzymanie, lekką próbę odreagowania, ale w tym wypadku poziom 4000 punktów jest punktem odniesienia. Jest szansa dzisiaj na to, żeby wrócić na ten poziom. I na następnym wykresie chciałbym pokazać, jak podczas ostatniego kryzysu dotyczącego inflacji o charakterze podażowym, czyli w latach 70. zachowywał się indeks S&P. Jak widzimy, Bessa trwała 2 lata, a żeby ją zneutralizować, to indeksy giełdowe potrzebowały kolejnych 6 lat. Więc teza jest taka, czy w sytuacji, kiedy kryzys podażowy na inflacji teraz będzie się faktycznie powielał, powtarzał, to czy czasem indeksy giełdowe nie zachowają się podobnie jak właśnie w latach 70. Na następnym ciekawym wykresie chciałbym pokazać, że jeszcze dzisiaj o godzinie 16 poznamy dane o wskaźniku Michigan i to będą wstępne dane za grudzień i te dane mają większe znaczenie. Przypominam, to są dane grudniowe i ocena ich będzie oczywiście moim zdaniem klasyczna. Natomiast będą one oczywiście przyćmione tymi danymi o inflacji, które poznamy o godzinie 14:30. Cały czas relatywnie lepiej zachowują się indeksy giełdowe w Europie, w tym wypadku indeks DAX. Moim zdaniem ma bardzo dużą szansę, żeby zakończyć tydzień tworząc optymistyczną świecę na wykresie tygodniowym. I jeżeli jesteśmy na rynku związanym z ryzykiem, to popatrzmy także na zachowanie amerykańskiego, na zachowanie par walutowych i w tym wypadku euro-dolar, utrzymując się nad poziomem 1,05, faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Pamiętamy, że w rejonie 1,0610 mamy potężne zniesienie Fibonacciego 38,2%. Dlatego też popyt powinien bardzo uważać w sytuacji, kiedy dzisiaj po danych będziemy testować ten poziom 1,06. Wygląda na to, że w ostatnich dniach on już zaczął generować tutaj tych wszystkich, którzy kupują amerykańskiego dolara, a wynika to z tego, że sam dolar indeks wtedy testuje swoją średnią 200-sesyjną. Dlatego też zmagania w tym rejonie będą decydować o losach euro-dolara w perspektywie nawet moim zdaniem średnioterminowej. No i jak zobaczymy zachowanie pary dolar do jena, to w tym wypadku spadki rentowności i to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, zachęca do tego, żeby wierzyć, że jest większe prawdopodobieństwo spadków pary, a zachowanie techniczne, czyli klasyczny ruch powrotny do najbliższego oporu, jeszcze bardziej wzmacnia ten scenariusz. Na rynku walutowym myślę, że te dwie pary są dzisiaj szczególnie istotne. No i na rynku ryzyka patrzmy także na zachowanie surowców. Przede wszystkim miedź próbuje atakować maksima, które były ustanowione w listopadzie i gdyby się okazało, że są one pokonywane, to będziemy świadkami punktowego ataku na linię szyi formacji szczytowej i poziom 8600 punktów będzie w grze i tam mamy naprawdę potężny opór i popyt na ryzyko powinien go zaatakować bardzo dynamicznie, żeby była szansa jego trwałego przejścia. Dlatego przed popytem na ryzyko jest dzisiaj wielkie wyzwanie i w ogóle, bo te dane makroekonomiczne o inflacji, te dzisiejsze i wtorkowe, mają naprawdę spory potencjał, by wybić także rynek miedzi powyżej swoich oporów, co dałoby nam następną presję na ryzyko w skali globalnej. Cena złota także rośnie, zbliża się znowu do poziomu $1800, a to jest dobra wiadomość dla ryzyka. Jest potwierdzona dwumiesięczna linia trendu wzrostowego. No i o ropie naftowej już było, która zbliża się już do poziomu $70. No i teraz czas na polskie aktywa. Jeżeli dzisiaj po danych o inflacji ryzyko będzie sprzedawane,
to amerykański dolar się umocni, indeksy giełdowe zaczną spadać, a w takiej sytuacji krajowe aktywa będą przeceniane. Zobaczymy to przede wszystkim po osłabieniu polskiego złotego względem euro i oczywiście amerykańskiego dolara. Zobaczymy wtedy osłabienie polskich obligacji i mocne spadki indeksów giełdowych. Natomiast jeżeli dzisiaj inflacja zaskoczy pozytywnie, czyli będzie niższa niż zakładały prognozy, to amerykański dolar będzie miał potencjał ku temu, żeby się osłabić i to znacząco. Indeksy giełdowe na całym świecie będą rosły, ale przede wszystkim te poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ kapitał z Wall Street będzie szukał na całym świecie stopy zwrotu. Jednym z głównych celów, najbardziej atrakcyjnych celów będą polskie aktywa, więc wtedy złoty powinien się wyraźnie umocnić. Powinniśmy najlepiej złamać poziom 4,65 na euro złotym, zbić parę dolar złotego poniżej poziomu 4,40, żeby polskie obligacje przełamały ostatnie minima, a polska giełda wybiła się nad ważne opory, czyli te ostatnie maksima. Więc naprawdę dzisiejsze dane mają potencjał ku temu, żeby już teraz wybić rynki, wydźwignąć je w taki sposób, żeby ukształtować kierunek ruchu w końcówce 2022 roku na rynkach finansowych, ale oczywiście także pamiętamy o dużym znaczeniu tych danych, które poznamy we wtorek, no i będziemy na nie się także przygotowywać. Ja osobiście spodziewam się, że będzie jednak popyt na ryzyko, że polska giełda pójdzie w górę, złoty się umocni, czyli daje około 65% prawdopodobieństwa, że po tych danych o inflacji, które poznamy dzisiaj i we wtorek, rynki ryzyka ruszą do góry, a amerykański dolar zacznie się osłabiać. Tak jest moje subiektywne nastawienie. Jak będzie, zobaczymy. Jak wiecie, drodzy Państwo, ja reaguję, a nie prognozuję przy podejmowaniu prawdziwych decyzji na własnych pieniądzach, ale moja intuicja mi sygnalizuje, że jest większa szansa na to, że po tych danych rynki ryzyka będą kupowane, a nie sprzedawane. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, jeszcze raz zachęcam i z wielkiego, gorącego serca zapraszam do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej Ace Market You dzieciom. Zbiórka na zrzutce.pl trwa. Tam na dole jest link do naszej zbiórki. Jest on w opisie i w komentarzu, więc zachęcam wszystkich, którzy mogą się podzielić częścią z tego, co się posiada, by jeszcze uczestniczyć w naszej akcji, która trwa do końca niedzieli. Z całego serca dziękuję, zapraszam i życzę dzisiaj wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.